No i czas na start. Vaticano Maratone. O, święty Pietru. Plac jest jeszcze zamknięty, bo jest 5:45. Otwierają o 6. A my będziemy tutaj biegli pierwszy Vaticano Maratone. Taki trochę maratonę, nie maratonę, ale o tym opowiem w trakcie biegania. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to wielu bezdomnych, którzy koczują tutaj dookoła placu. Oni sobie wieczorem rozstawiają swoje namioty i tu śpią, a rano się pakują i idą dalej. Ale Leszek już pół godziny temu z pokoju wyszedł, bo nie mógł z nerwów wytrzymać. Zaczynamy kolejne wyzwanie Watykan Maraton 2021. Jak widać, pojazd prowadzący już jest. Zgadnijcie, ilu uczestników będzie maratonu watykańskiego, skoro Polaków jest aż 5. 300? 500? Nie, kilkunastu. No i tak oto rozpoczął się maraton w Watykanie. Jak widzicie, głowy nie urywa. Przerwa techniczna w maratonie na konserwację butów. Okazało się, że wśród nas jest jedna kobieta i tak długo nie będziemy biec dalej, póki się nie przyzna, że to ona. To jest Leszek i z Leszkiem mam taki problem. Zawsze ubiera się na taką żarówkę, że na każdym filmie, na każdym zdjęciu, nawet z kilometra widać Leszka. Jest dobrze, jest dobrze. 5, raz, 2, 3, 4, 4 naszych w pierwszej piątce. Ale grupa pościgowa jeszcze nie traci kontaktu wzrokowego. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. To dopiero 1,5 kilometra. A kuku! No i co? I zaczyna się wyścig. O, i tu nakręcamy. No jest tu ładnie, jest. Ten Rzym ujdzie, może to nie Krym, ale może być. Wisłę tylko, znaczy się Tybr mają taki śmierdziuszkujący. Polska, biało-czerwoni. Niestety nie wystartowała żadna kobieta. A szkoda, bo za pierwsze miejsce jest nagroda finansowa $6000. Chyba nie uwierzyliście w to. W Watykanie oczywiście nie ma prawdziwego maratonu. Ten maraton jest prawdziwym maratonem takim w 1/3. Organizatorem jest taki niemiecki klub Country Club. Organizują oni właśnie ten maraton. Limit był 25 uczestników. Frekwencja nie dopisała, jest nas 12. Start jest na placu Świętego Piotra, tak jak widzieliście. Pierwsze kółko jest dookoła murów Watykanu, bo niestety bardziej w Watykanie się nie da. A następnie lecimy 30 parę kilometrów tutaj na takiej 5-kilometrowej agrafce wzdłuż Tybru, czyli rzeki płynącej przez Rzym, odległej no tak o 800 metrów do Watykanu. Tu pętlę robimy jedną za drugą. Każdy sobie na zegarku łapie czas. No i finisz. Jest punkt żywieniowy i zasadniczo tyle. Czy jest to fajne? Jestem pełen wątpliwości. Pewnie nie zdecydowałbym się na udział, gdyby nie to, że w Watykanie inaczej maratonu pobiec się nie da. Prawda? Tak jest, potwierdzam. A Wojtek wie, co mówi, bo to jest jego 101 kraj, w którym biegnie maraton. Chociaż okoliczności przyrody są bardzo ładne, to postanowiłem sobie troszkę bieg utrudnić. Ładnie. Co zamierzam zrobić? Ponieważ
nie ma wymogu biegania na tej wyznaczonej pętli, bo ten maraton to jest o taki, to postanowiłem pobiegać więcej jednak wokół Watykanu, a nie wokół Tybru. 100 lat młodej parze. Każdy z uczestników maratonu musi sobie mierzyć czas na swoim zegarku samodzielnie i później zgłosić na mecie sędziemu, pokazując też pokonany dystans. Największym problemem na tym maratonie jest wilgotność. No ale no cóż, po prostu trzeba pić. Pętla wokół Watykanu, wokół watykańskich murów ma 3300 metrów długości. Przebiegnę więc sobie 11 kółek, z czego 4 już za mną. No i na finisz pobiegnę ostatnie kilka kilometrów nad Tybr, tam gdzie jest meta. I chociaż w ten sposób będzie mi łatwiej zaakceptować formułę takiego maratonu, bo nie ukrywam, że mam z nią duże problemy, ale no skoro inaczej się nie da, to może chociaż tak. Te schody mnie wykańczają. And the place? Six. Okay, Augenblick. 20:02. Thank you. So, that's Medallo. Cheers. No i czas na podsumowanie, czy takie imprezy mają sens? Pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie i ja także to pytanie sobie zadaję. Raczej zdecydowanie nie jest to mój klimat. Natomiast jeżeli kogoś takie wyzwania bawią i takie formuły bawią, to nie mamy prawa zabierać im tej zabawy, bo każdy z nas definiuje sobie sam na swój sposób to, co go cieszy. Maraton watykański za mną, 48 kraj za mną, a następne trzymam kciuki, żeby były już normalne, choć nie musi w nich uczestniczyć po 1000 osób. Żegnam i pozdrawiam Was z Watykanu. Bajo!